Cześć! Zapraszam dzisiaj na dyni ciąg dalszy. Będziemy robić pióre z dyni i zrobimy jeszcze taką bardzo smaczną potrawkę z dyni z czerwoną fasolą, z mięsem mielonym, z papryką, z pepperoni, z cebulką, z czosnkiem. Naprawdę będzie uczta dla podniebienia. Zostań z nami do końca, przekonasz się, że warto. Żeby nam sprawnie poszło, zrobimy pióre. Najpierw zrobimy pióre, tak. A do czego pióre i co później z tego pióre? Pióre jest dobrą bazą do zupy z dyni na przykład. Do zupy, później taki miąższ, to pióre możemy zimą sobie wyjąć. Ja pokażę jeszcze, jak je przechować. Ale to jest świetny też podkład na przykład z dynią. Taki mus z dyni można zrobić, bardzo smaczny. I naleśniki świetne. Do pierogów możemy używać takie pióre. A jak je przechować, to pokażę pod koniec filmu. O, świetnie. Tak to jest, jak się kupi dużą dynię. No ale ile produktów, ile dań z tego. No radość jest później. Tak, i jakie pyszne. I jak masz świadomość jeszcze to, że jest to zdrowe. Dobrze. Teraz będziemy robić pióre w piekarniku. Tak, to jest taki sprawdzony sposób zapiekać w piekarniku i zostawiamy skórę. Tą skórę będziemy później usuwać, ona będzie pięknie nam schodzić po zapieczeniu. O, takie kawałki mniej więcej będą ok. Teraz układamy skórą do dołu. Ta dynia nam się nie przyklei, dzięki temu, że właśnie ta skóra jest, a po zapieczeniu będzie nam świetnie miąższ odchodził od tej skóry. Także tak ułożoną dynię wkładamy do piekarnika na 180 stopni, piekarnik nagrzany góra-dół, bez termoobiegu i zapiekamy około 20-25 minut. Po prostu trzeba tam sprawdzić, czy już jest ok, czy jeszcze nie. Nam wyjdą 2 blaszki. Tak, 2 blaszki wyjdą. Także my mamy 2 blaszki i teraz my będziemy robić takie pióre, ale bez żadnych przypraw. Dlatego, że później po prostu my zamrozimy to i możemy wyjąć, mamy neutralny smak. Możemy użyć sobie albo do naleśników i zrobić na słodko, albo do pierogów i mamy wtedy przyprawy odpowiednie dać. Także robimy w taki sposób. I jeszcze raz przypominam, 180 stopni, piekarnik nastawiamy góra-dół i około 25 minut. Pióre nam się robi, a my teraz robimy dalszą część z dyni. Robimy potrawkę i teraz potrzebujemy do tego mięso mielone, marchew, cebulę, paprykę, czerwoną fasolę, no i dynię. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że przesmażymy mięso mielone. Do garnka dajemy oliwę. Tak, niedużo. I teraz ja używam mięsa wieprzowo-wołowego. Możesz użyć, nie wiem, albo wieprzowego, albo wołowego. Ja takie mieszane lubię. A ta potrawka jest po prostu taka neutralna. Naprawdę bardzo smaczne danie. I od razu musimy mielone potraktować, żeby nie porobiły nam się kawały duże, tylko takie rozdrobnione, żeby było. Tak jak do bolognese po prostu.
Mięso nam się smaży, a my się weźmiemy za krojenie reszty warzyw. Teraz pokroimy marchew. Marchew pokroimy w talarki. Dokładny przepis, znaczy w sensie ilości, jakie są w filmie użyte, wszystko będzie podane w opisie, także będzie można tam sprawdzić. Czosnek kroimy też w plasterki, takie cienkie. Kroimy w piórka. Ale nie muszą być takie jakieś bardzo cienkie, tylko po prostu takie, żeby ta cebula była widoczna w tej potrawce. Teraz kroimy dynię. Ja ją pokroję na takie, ja wiem, centymetr na centymetr. O, taką kostkę. Nie ma wielkiego znaczenia, chodzi o to po prostu, żeby to ładnie, żeby to wygodnie do buzi po prostu wchodziło, nie było za dużo, żeby wygodnie się gryzło. O. Mięso wyjmujemy z garnka, przekładamy na jakieś naczynie. A do garnka dolewamy teraz jeszcze oliwę i wrzucamy po kolei warzywa od najtwardszych, czyli idzie marchew i cebula. I to musimy teraz muszę przesmażyć. Na tym etapie, jak cebula już zeszklona, marchewka ładnie złapała, już puściła soki. Teraz możemy wrzucić dynię. I podsmażamy tak dynię jakieś 2 minuty. Następnie kroję paprykę. Oczywiście wcześniej warzywa wszystkie były myte. Teraz paprykę na takie kawałki kroimy. Kuchnię mam nastawioną w skali od 0 do 9 na 7, tak żeby nie za mocny ogień był, pamiętaj. Tak, paprykę mamy. O, jeszcze tutaj. Teraz całość podlejmy. Jak masz bulion, to możesz bulionem, jak nie, to możesz wodą. Jakieś 300 ml wody. I to wszystko będziemy gotować. Zaraz dorzucimy resztę składników. Żeby podkręcić smak, zobacz, dajemy jedną pepperoni. I tak w całości. Z pestkami. Tak, musi być trochę ostrzej. Będzie potrawka taka rozgrzewająca.
Wow. Trochę się boję Czego? tej ostrości. Nie będzie tego czuć w tym wszystkim. Dla ciebie nie, bo Dynia ty jest lubisz po prostu ostre. Ostre, Bardzo tak. smacznym, słodkawym warzywem. Ma taki specyficzny posmak. Także to wszystko zaraz wrzucimy. Do garnka teraz wrzucimy. Tak, zaraz wrzucimy do garka. Chodźmy. Teraz łączymy wszystkie składniki. Czerwona fasola ląduje w garnku. Papryczki lądują w garnku. I mięso też ląduje w garnku. I teraz to wszystko musimy gotować około 20 minut. Dajmy łyżkę, 2 łyżki pieprzu z solą. I po prostu każdy musi już teraz według własnego uznania to doprawić. I jak wolisz bardziej słone, to więcej soli, jak nie, to mniej soli. Po prostu każdy według własnego uznania. No i tak zostawiamy 20 minut, musi się to gotować. Gotujemy tak na odkrytym garnku. Teraz dodajemy następne przyprawy. To jest płaską łyżeczkę papryki słodkiej i taką dobrą łyżkę pasty pomidorowej, łyżkę stołową. I dalej gotujemy. Nasza dynia jest już gotowa, pióre można już robić. Widać, jak widelec ładnie wchodzi. Tylko teraz trzeba to trochę wystudzić, bo no nie chcę rąk poparzyć. Także widzimy się za jakieś 10 minut. Teraz tą dynię musimy miąższ po prostu oddzielić od skóry. Zobaczcie, jak to ładnie odchodzi. I tak jak mówiłem, robimy bez doprawiania. Po prostu neutralny smak, smak dyni, żeby był tylko. A później możemy do pierogów sobie odpowiednio doprawić, do naleśników po swojemu. I mamy naturalny smak dyni. Zobaczcie, idealnie. Konsystencja jest naprawdę świetna. I nie trzeba w sumie w żadnym mikserze. Nie trzeba ani tego blendować, ani nic. Najprostsze Pióre narzędzia jest jednak pióre. się sprawdzają. Szturaczka jest szturaczka. To pióre nadaje się i do pierogów, i do naleśników, dlatego że ma swój naturalny smak. I teraz jak je przechowywać? Ja to robię tak. Wrzucam do woreczka. Takie porcje po prostu, żeby były tak jak Ty potrzebujesz. Ja potrzebuję mniej więcej tyle. Zamykam to w woreczku. Rozpłaszczam. No tu powietrze trzeba jeszcze opuścić. O, i takie rozpłaszczone układam w zamrażarce. Jak to zamarznie, to wtedy można ładnie jedno na drugie, a tak po prostu na drewnianej desce. Zamrażam. Jak zamarznie, to układam sobie w zamrażarce jak chcesz. Jedno na drugie się nie poklei. I dalej to samo. Moja potrawka już jest dobra, tylko trzeba ją jeszcze trochę dosolić. Dosolić i na sam koniec posiekaną natkę pietruszki. Na sam koniec, o,
Moja potrawka jest gotowa. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Smakuje doskonale. Tak trochę w stylu meksykańskim z tą fasolą. Jakby burrito. Ale to jest potrawka z mięsem wieprzowo-wołowym. Naprawdę idealnie się tu wszystko komponuje. Do tego możesz dać warzywa bardzo różne. Możesz dorzucić jeszcze powiedzmy pieczarki. A smakuje bardzo dobrze z bagietką. Super. Z mojej strony to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Dzięki za komentarze, które mam nadzieję pojawią się pod filmem. Dajcie, jakie wrażenia były. Czy to pepperoni dla Was było za ostre jedno? Może tak. Ale według mnie jest naprawdę super. Do zobaczenia. Cześć. Miłych wrażeń smakowych.